Dawaj, oglądamy to od bomby. Dawaj to! Słuchajcie, wczoraj graliśmy w niesamowitą grę, jaką była Unknown Nine Awakening. Jest świetna gra. Naprawdę, no, nie dzieje zapomnieć przez 2 minuty grania w nią. Serio. Myślę, że po 5 minutach już totalnie przepadnie o niej jakakolwiek informacja. Ale na ekranie.pl Anyą Chalotrą o grze Unknown Nine Awakening. Słuchajcie, ja w tą grę grałem... ile tam? 1,5 godziny, tak mi się wydaje. Zwróciłem ją, oczywiście. Oczywiście dostałem zwrot, także też super. Pieniądze nie przepadły, nie przejmujcie się tym. Powiem wam tak, ta gra jest absurdalnie słaba. Będę w stanie silić się chyba na określenie, że jest gorsza od Inkwizytora. Wiecie? W Inkwizytorze faktycznie dawał radę jeszcze jakkolwiek tam narracja, fabuła, o czymś jeszcze ta gra była, no nie? Miał jeszcze nawet też momenty, na przykład moment w tym takim więzieniu, gdzie to było dokładnie? W jakichś takich lochach z tym jesterem, ta rymowanka, sposób w jaki on się wypowiadał, tam jeszcze coś grało z tymi dialogami, no nie? Ale to Unknown Nine, nie wiem, czy grałem w gorszą grę w tym roku, serio. Tak całkowicie szczerze, nie wiem, czy grałem w gorszą grę w tym roku. Ja wam naprawdę diabelnie polecam obejrzeć ten materiał z tej giery, ale w dużym skrócie gra polega na tym, że trzymasz klawisz do przodu non-stop. Średnio co 2 minuty masz po prostu jakąś walkę, która zawsze polega na tym samym, zawsze jest identyczna. Jest, nie wiem, 3-4 przeciwników, których pokonujesz. W tej grze dosłownie nie da się przegrać. To jak nawet dostajesz obrażenie, które by cię zabiły, to masz jeszcze chwilę na wyleczenie się i dopiero kolejne obrażenie by cię zabiły, nie? To jest taka sytuacja. No i cała gra jest złożona tak jakby z gauntletów. Czyli wchodzisz do pokoju, musisz zabić tych przeciwników i dopiero wtedy się drzwi otworzą. I to też tak absurdalnie psuje jakiekolwiek poczucie imersji, bo rzekomo poruszasz się po Indiach z 1919 roku, czy tam 18, ale każdy dystrykt i każda dzielnica, w której walczysz z tymi przeciwnikami, sprowadza się do tego, że musisz zabić 5 przeciwników i nagle się jakieś elektroniczne drzwi otwierają. Nie wiem, ta gra ma taki absurdalny design. W ogóle połączenie szybkiego ataku z silnym pod tym samym przyciskiem w momencie, gdy, nie wiem, 10 innych przycisków spada, w ogóle nie jest używanych. To jest jakiś absurd totalny. Gra jest absurdalnym krapem. Serio absurdalnym, nie? Nie jestem w stanie chyba znaleźć jednego plusa tej gry. Gra jest tak zła. Serio. Tak jak widzicie, Inkwizytor był tragiczny, no nie? Ale to, no nie bez powodu. Gra na, zobaczmy, może ten... Unknown Nine. 285 osób w piku, no nie? Faktycznie. Wczoraj ten pik zrobiony. O, ale ciekawe. 170 osób teraz, gra miała premierę 2 dni temu. 2 dni temu miała premierę, jak widzicie nie siadło jakoś mocno, dużo osób na to nie czekało. Okazuje się, że większość osób to faktycznie otrzymało tą grę za darmo. Nie wiem na co poszły te pieniądze, no na pewno nie na grafików ani animatorów. Ale dobra, oglądajmy co Anyą Chalotrą o tym powiedziała. In the fall. How did you get this job? Like, it's not usually for actors to jump to the games, not only voice-wise, but giving their own faces to the characters. Well, I got offered the job, and that was wonderful because I'd never done anything like it. But actually, I think it's something that I would have wanted to do anyway at that point. I mean, when did I start? Was it 2 years ago? I can't remember when it's been a long time since I filmed this and recorded it. But at that point, I remember wanting to do something to do with motion capture. And I'd always been a huge... Ja się zastanawiam, czy w tej grze w ogóle, czy był robiony jakikolwiek motion capture, bo co teraz trafiamy na jakąś grę, to pojawia się temat tego rzekomego motion capture, nie? No bo jest najbardziej realnym, możliwym przeniesieniem animacji szkieleta człowieka na grę. Ale nie wiem, gdzie w tej grze był motion capture. Chyba że tego motion capture robi się w takiej formie, że do każdej kończyny aktorowi się przymocowuje miotłę, żeby nie mógł się zginać nigdzie. Wy widzieliście miniaturę z tego filmu? Wy widzieliście, jak wygląda twarz tej aktorki w tej grze? Gdzie tam jest motion capture? Motion capture to, wiecie, w jakimś takim Sifu, no
no nie? Najprawdopodobniej był użyty, znaczy Sifu to tam był w ogóle chyba niesamowity nawet poziom tego motion capture. To w jaki sposób jest na przykład zrobiony motion capture samej twarzy w Senule, no nie? I to jest widoczne. Ale gdzie w tej grze z motion capture? Może to wiecie, dochodzimy do takiej sytuacji, gdzie jakiś studio z Indii robi motion capture, tylko to jest motion capture robiony telefonem i potem kończą takie gry z rzekomym motion capture. Fan of Andy Serkis, for instance, and Planet of the Apes, and physical theatre, moving your body, and and then the gift of Faruna and playing a character that really resonates with me. How did it change? Because you're on a show that uses CGI, right? So you know that most of the things you have to imagine what your character is doing. But here you're going to an empty space, as I understand from some other actors that were in such projects, and you don't know anything that is happening because it's all created in computer. So how is it to come to that empty void and like jump, crow? Do you know what? It's like being a kid again. And I had the best time. It's probably been just one of my favorite jobs. One of my favorite jobs because it is, there's a huge space called the volume, which in itself is magical, and you step inside and you have such freedom and it feels so safe. Like ego is not allowed in that volume. At least it wasn't with us, and you just got to create and play and imagine, like really imagine without Wiecie, co jest ciekawe? Ja wam jedną rzecz taką przytoczę, no bo zobaczcie, takie pierwsza rzecz, która mogłaby się nasunąć tutaj na usta, byłoby, co ona pierdoli, szczerze mówiąc? Przecież widać, że ona gada jakieś takie utarte formułki, totalnie nie ma nawet pojęcia o tej grze, w czym ona wzięła udział. Ale jakbyśmy to rozważyli z drugiej strony, no to z Keanu Reevesem i Cyberpunkiem było dokładnie to samo. Keanu Reeves nie jest graczem i nie ma pojęcia, na czym polegają gry komputerowe. Ale rola, jaką odegrał Keanu Reeves, stała się dosłownie ikoniczna. I nie wydaje mi się, że jakimkolwiek problemem powinno być przenoszenie aktorów na gry komputerowe, no bo no, są aktorami, no, robią to świetnie, prawda? Ale trzeba być tak jakby w pełni świadomym, jaką dużą rolę dajesz komuś do odegrania, jaką on gra, tak jakby, w sensie, jaka jest jego rola w całym przedsięwzięciu, prawda? I w przypadku takiego Keanu Reevesa, no to on został zapoznany dosłownie z całym scenariuszem, z całą postacią, która jest wykreowana od A do Z, którą bardzo dobrze poznajemy, prawda? Która jest klarowna, w której wiadomo, o co chodzi, która jest realna. Jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, że taka postać by istniała, prawda, w tym świecie. I Keanu Reeves, no nie oszukujmy się, zrobił fenomenalną robotę, no nie? W przypadku tego Johnnego Silverhanda. No ale też musimy sobie zdawać tutaj sprawę z tego, jak dużo było w tym jego pracy, a jak było na przykład dużo pracy w tym CD-ów, prawda? Bo oni też, słuchajcie, no narzędzia, jakimi oni się posługiwali, sposób, w jaki oni go przedstawili i zamieścili w tej grze, to też jest niemniej jednak ich zasługa. Ale w przypadku tej gry, no ja grałem w to w 1,5 godziny i można też powiedzieć, że dobra, pierdolę, bo no nie mam pojęcia, jak potem się rozwija ta gra. No szczerze, po tym jak płaskie było rozpoczęcie tej gry, to wątpię, żeby ta gra kiedykolwiek rozwijała skrzydła, bo ta gra nie ma skrzydeł, więc tego się nie da rozwinąć. Już mamy takie 2 minuty wywiadu z Anną Chalotrą i mam takie wrażenie, że ona nawet nie jest w stanie więcej powiedzieć o tej postaci. Ciekawy jestem, czy to po prostu gdzieś jakoś głębiej, no nie? W tym wywiadzie się pojawi, ale no jak na razie gadamy o fajnie, że CGI, fajnie, że magiczny świat, że fantazy, że chciałam to zrobić, że bla 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 bla, ale jeżeli dany aktor odgrywa daną rolę, to ta rola staje się poniekąd tym aktorem, a ten aktor się staje tą rolą. Wiecie, o co mi chodzi? Jeżeli Keanu Reeves zagra Jokera, jeżeli Jokera zagra Joaquin Phoenix i jeżeli Jokera zagrałby Steve Buscemi, to każdy z nich zagra zupełnie innego Jokera, nawet jeżeli mieliby ten sam scenariusz i odgrywaliby teoretycznie tą samą postać. To każdy go zinterpretuje w inny sposób. I to na pewno odróżnia najlepszych aktorów od kurwa najgorszych, nie? No, Anna Chalotra w Wiedźminie... No nie wiem, ja nie jestem dużym fanem marki Wiedźmina, ale no nie wydaje mi się, żeby tam zagrała na jakimś światowym poziomie, żeby ta postać Yennefer była na tyle ciekawa, na ile ja na przykład uważam, że była ciekawa postać Yennefer w grze komputerowej, prawda? I to jest taka sytuacja, że trochę odnoszę wrażenie, że ona jest bardzo taką bladą aktorką pod względem charakteru, nie?
I to nie jest jedna z tych postaci, która byłaby warta do przenoszenia na gry komputerowe. Że tutaj korzystając tak jakby, posiłkując się trochę innym medium, innym typem zawodu, trzeba byłoby przenosić osoby, które są na tyle unikalne, że są w stanie dodać jakiś nowy element do tego, prawda? No ale to wiecie, to też tylko moja interpretacja, nie? You're a kid, but then you have the pressure of like meeting this job and all its complexities and difficulties. So it was a challenge because I'd never done that before. And you know, when I'm working on film sets, well, I haven't had much experience, but with The Witcher, which is a series that I'm in. A ja co z Wiedźminem w ogóle dalej się stoi? Obejrzałem chyba pierwszy sezon, nie, chyba drugi też był, nie? Chyba obejrzałem drugi sezon. A co potem dalej? Już chyba nie ma nic, nie? They're incredible, you know, they're done for you. Everything, będzie czwarty teraz. It's you know, you step into a set and the world's created, and you just don't have that. So you have to really rely on yourself and trust your instinct. And sometimes you depending on how you're feeling that day, you believe the world a little bit less than w trakcie nagrywania tej roli daną Nine chyba nie miała dobrego dnia. And then they show you how it looks like on the screen. How was it when you saw your character moving, jumping, and you see the resemblance, the face, the voice. Ale jaki resemblance? Tak jakby, no... It's not you anymore, because you can actually move this person how you please. Yeah. Niesamowite to było. I don't know, you just... The way you said that then just made me go, whoa. I haven't played the game yet, but seeing myself on the trailer it's very surreal. Because it's Dzięki, me. You know, it really is. It's modelled of me in every. You know, it feels really real. I'm sure when I play the game, I'll find it really confusing. I was asking that because usually when I'm talking to soccer players and they're playing FC with themselves, with their characters, building the whole thing. Jak ona, słuchajcie, motion capture robi z taką miną, to może w sumie się nie dziwię, że ten motion capture tak wygląda. Themselves, with their characters, building the whole thing, they're saying like, it's surreal, like I'm playing with my own character on the screen. O czym jest ten wywiad, kurwa? Who gets to do that? Exactly. Me now, I can't believe it. I'm definitely a lot cooler now than I was before this game. To jest za wywiad, kurwa. You are a gamer? Do you play, or it's something that was next to you and you never were interested in that, but with this subject you have to try? I picked up games when I got my part in The Witcher. I got into video games, or the world of it anyway, because it was a video game. You break my heart right now. It's books, you know that. Yeah, it's books first. Kurwa, jak ją zajechał. But then, you know, it's known for, you know, it's known for being a video game. So, yeah, I Poczekaj, czy aktorka grająca rolę Yennefer powiedziała, że Wiedźmin jest znany z gier? Tak, właśnie to powiedziała. It's known for being a video game, so... Ale patrzcie, tu doszło do pewnej manipulacji. A ona nie powiedziała, it's also known. You know, it's known for, you know, it's known for being a video game. So... Ale powiedział, że to jest znane z bycia grą wideo, a w napisach dalej, że to jest znane również z bycia grą wideo. Yeah, I started then, really. My interest started then. Before that, it was like kurwa. Mario Kart. So after The Witcher, now this, do you see yourself also in this video game world, or it was only a chapter that you want to try because you get the offer? Or you nie no, fajne. W takich czasach żyjemy. Aktorka, która gra rolę Yennefer, mówi, że Wiedźmin jest znany z gier wideo, ale dopiero w trakcie roli Wiedźmina sięgnęło do tego. Czyli wzięła udział w castingu, z którym
tak naprawdę nie miałem żadnego wcześniej, nie wiem, stosunku, ingerencji, no nie? Odbycia tego, znajomości. No i w takich czasach żyjemy. Stay here longer. I'd love to stay here longer, yeah, because I had such fun and it's a really intimate process because there's a lot of myself in this character. Jak dużo jej jest w tej postaci w Unknown 9? Jak ona mówi, że nawet nie grała w Unknown 9, to jak ona może mówić, że dużo jej jest w tej postaci? Ona nawet nie ma pojęcia, jak dużo. Yeah, I'd love to stay in the world. I'd love to. And from the work point of view, I'm curious, how does it work? Like, do you receive a script, there is a director telling you the story and what's happening right now, or it's only like directions, what we have to shoot today? It was very much like theatre, and I think that I was trained in theatre, so I feel like that really helped with the preparation for this role and the process. Damien directed this piece. Ale w jakim starym przygotowaniu do roli? Jak na razie wychodzi na to, że ona sam motion capture odegrała, nic więcej. And he was amazing. He's the best directing experience I've had. He understood the character so well, was so prepared, and really made me feel safe in the space. Yeah, he directed me like he would direct me in a play, and he was always focused on the truth of a scene. And I'm curious because you guys are filming right now, as I understand. I think the last episode, something like that. And how's the transition? Poczekaj, o czym ona gada? O Wiedźminie czy o Unknown 9 wreszcie? Bo nie wiem, bo tak to zostało. On ją zapytał o to, a on pyta, czy teraz filmują nadal. Czy ta poprzednia odpowiedź była, czy to Damien jest reżyserem Wiedźmina, czy Unknown 9? With all the changes and new characters and Liam is stepping up. How was it for you guys? Is it starting a new chapter, or is it the same journey only with some different friends along the way? I think everyone knows the route we're heading in with The Witcher because the books, we have the books. Co ty gadasz? Pozostajemy wierni książkom? Nie wiem, wydaje mi się, że musiałbym się Drwala o to zapytać. Czy serial Wiedźmina pozostaje wierny książkom? W której książce Eskiela drzewo rozpierdala? Ten Wiedźmina, ale nie mogę sobie przypomnieć. So, we're staying true to that, but having Liam on board has, it's a whole new energy as The Witcher, and it's been so wonderful to Jezu, ten wywiad jest o niczym. Moim zdaniem ona tak paskudnie w nim wypadła. Tu nie masz żadnych informacji, naprawdę. Zero. To jest zero info. Gra jest gówniana, sama z siebie się nie broni, a ona jako główna aktorka reprezentująca tą rolę nawet nie potrafiła tego w ciekawy sposób przedstawić. See what he's done with the character and where he's taken Geralt. What is next door for you? Because The Witcher is the one part, the game is the second, but you're an actor, so you have to juggle all the different projects at the same time. So I'm curious, what's next door for you? I don't know. My options are open. I'm so I want to keep being open. So I can do it all. I can try it all. Any desires? Desires. I mean, I really would love to do more mocap. I love working with my body. That's where most of my feeling comes from first when it comes to approaching a new character. So I'd love to do some more of that. Yeah, but what is more interesting for you, like motion capture or the practical changes? Like in the first season of Witcher, when your character was in the beginning a little bit different, and it was all practical, not CGI. So I'm curious, what is more interesting for you? What is more desire for you? Well, actually, it wasn't that different the way I approached my character in The Witcher to Haruna, because yes, Yennefer goes through a huge transformation, but Haruna does too, and it is very physical. I really had to, and having an all-in-one on allowed me to move my body in space a lot more than I would in a costume with a camera here, because it was a whole space that I could live, and it was nice to not feel inhibited in my body as much as I do on film, when
really I should be using my body as much in the video gaming world as I do on camera, and that's taught me a lot. So I want to take that into my work. But what we see in the video is 100% you. So all the jumps or the crawling or the falling out is you, or there is a stunt double for this job as well? No, it's me. Yeah, I also had an understudy, Phoebe Marshall, who is a good friend of mine, who helped me out and did some amazing work on this game, this character. Aha. Czyli tym wszystkim była ona, ale też dublerka. Nie wiem, ona chyba ma jakąś szkołę PR skończoną. Jak wypowiadać się publicznie? Exhausting, like to crawl all the time, that they get all the moves right. Yeah. I mean, I didn't do any of the like backflips, or I maybe did a roly-poly. I can't remember. I like jumped off stuff, and I think I might have done the beginning of moves and the end of moves. But I think to get some of the height and the flips, I wouldn't have been anything. This game, we received this 3 hours demo to see how it is. Ale wytłumaczcie mi jedno. Jeżeli chcesz zamieścić swojego aktora w roli, to czemu ktoś, kto ma zaplecze typowo takie lekko atletyczne, nie zrobi motion capture, a aktor nie użyczy po prostu twarzy? Nie byłoby to lepsze? Jedynie gdzie zobaczyłbym aktora, to faktycznie w grze, w której jest dużo narracji, faktycznie gra swoim ciałem, ale nie do jego movementu, wiecie, boxingu na przykład, albo do jakiejś walki, do jakichś upadków, nie? No taki, no Silverhand na przykład ma dużo, nie? Pozycji w grze, on tam się opiera często, pojawia się w różnych miejscach, no to tam taki motion capture typowy aktora jak najbardziej moim zdaniem pasuje, ale... It looks very good, and that's why I was curious how many of those moves of your character did you have to repeat, because I remember when I was talking to the guys from Call of Duty, and they were saying like, there was this point when we had to jump on a bin, hide under the bin, you know, like... Well, yeah, you do have to repeat. You do takes like you would on a film set. A co innego zapytał koleś. So you do have to repeat those movements. So, you know, we had to... What did we climb? We climbed... I was climbing a mountain with one of the characters, and we were on... Wspinaliśmy się na górę z jedną z postaci. Nawet nie wiem z jaką. Zajebisty zaznajomienie z rolą tutaj. It was just these two blue soft blocks, but really tall. And like, oh no, there was, oh gosh, it's all coming back to me. I did do a lot. My gosh, yeah, it looks a climbing frame. It's a climbing frame that you just had to imagine was a truck or a mountain, or the top of a mountain even, and then you got to imagine the wind or... Well, I want to go back to it now. I'm excited. Ej, giga słaby jest ten wywiad, serio. Ten wywiad jest tragiczny, kurwa. Ty, wiecie co? Przy okazji tego materiału, to może obejrzyjmy sobie, jak faktycznie wyglądał zrobiony mock-up do Sifu, ok? To jeszcze w tym samym materiale zmieścimy. Zobaczmy. Pa, Bruce Lee. O kurwa! No i to widzisz, pa, karateka to robił, pa. Pac-Man has explosiveness that corresponds exactly to what I wanted for the story of revenge. Te kolesie z Sifu zrobili, są takie koty jebane. Powerful and accurate, and yeah, you have strikes were coming out like this. Ty, no normalnie z fotela myślałem, że mnie wypierdoli zaraz. The choreography. It depends only of them to make a beautiful situation. Nie no, kolesie co Sifu zrobić, są takie koty, że chuj. I went to China with my father, get back in France and started learning Chinese in school. So I find some master in France, but I didn't find the right master and the right style for me in France, so I went to China and I find Pac-Man. Co ty gadasz, że choreografer, do mistrza do Chin jeździł. Jak oglądam coś takiego, to sobie myślę, a może bym się przeprowadził do Chin i tam z mistrzem kung fu ćwiczył, nie? Be one of the best. One day I became master myself. Most of kung fu we see, it is like what Jesse is doing, is like opera kung fu. No one fight like this in real life. It's amazing.
but this is not authentic, and I was searching for something real. So the idea was to have the best of both worlds, credibility, the expertise of Benjamin in terms of movement, in terms of real combat, and on our side, our knowledge about combat design. For me, it was natural to integrate Benjamin's Pac-Man into our game, to use his moves as an inspiration for our main character's animation. I bring some specifics in the mechanics of the gameplay, the interaction with other NPC. I create a movement of 3 weapons for the main character, the baseball bat, machete, and the staff you will see is Pac-Man from Foshan. I really wanted to have something very immersive, really cool on the screen. Ej, czemu takiego mock-upa się nie nagrywa w rękawicach bokserskich, się faktycznie tam nie napierdalają? Wiadomo, słabiej trochę, nie z użyciem całej siły, ale nie byłoby to bardziej autentyczne? No przecież ludzie trenują sporty walki, chodzą na treningi i biją się po mordach. Czemu faktycznie w takim mock-upie się im nie założy takich rękawic miękkich w miarę, żeby się napierdalali przy okazji, żeby to było bardziej realne? Jakbym robił mock-up, to bym powiedział, dobra, macie tu rękawice, napierdalajcie się, nie? W parkach w Chinach można zobaczyć babcie ćwiczące tai chi. Bym pojechał. But there is also sometimes game design things that don't fit with this. Should I do the thing that will be better for the game design, or the thing that will be better for the stuff on the screen, or for the feeling in the game? Basically, we take the data Nie, Sifu from to ma na 100% najlepszą fizykę walki, ona jest genialna. So we shape it to respect the animation direction and the style. For instance, we have to add real impacts. We better synchronized action, we add camera movements, we add camera shakes, we add viscerality. The player must be amazed on each finishing move he performs. Mi się wydaje, że to, co zajebiście wyszło w Sifu, nie jestem pewny, czy to robią, ale tak mi się wydaje, że oni odpowiednie klatki blisko impaktu przyspieszyli, co dało poczucie takiej bardzo szybkiej fizyki, no nie? Że normalnie widzisz moment zamachnięcia się, prawda? Ale jak dochodzi do sytuacji impaktu, to ta animacja jest przyspieszana trochę, co dodaje niesamowite tempo, nie? Co to mięsistości dodaje. Some move we change a little bit because it was making sense when we were doing like this, like a stab. Yesterday we do a stabbing technique and I needed to finish the NPC with a stabbing technique, and at the end I thought, oh no, it will be good to just cut the throat, and I just changed the technique like this because in the action it was feeling more like this. I wanted to share with them not just the technique, but also the cultural side. It's important for us to be respectful of the Chinese culture and to also show to the player little details for Benjamin or also for me are important in the life of a Kung Fu master or Kung Fu student. After we have this picture of what Kung Fu really is, well, we just go deeper and deeper about this. Jordan say, okay, what about this Wuguan? Is it feng shui good? I say, what? You really want me to check this? And he say, of course. So I start checking the Wuguan design. Okay, this door cannot be here, this kind of stuff. This is great that they go deeper like this. In our game, we don't want to depict the main character as invincible. We want the player to have pressure, to be surrounded by multiple enemies. Any mistakes of the player can be deadly. And I came with one idea, 2 ideas, 3 ideas. Say, okay, this one is the greatest one. This is what we want, and we just move forward like this all the time. Actually, there are I don't know, maybe 160 moves only for the main characters. Each move was designed for a particular situation. It needs to be effective.
It needs to be credible and it needs to be beautiful. The player can, I don't know, just rushing and evade, but he can also kill all of them with style. That idea is the art of Sifu. Ale fajnie to w ogóle daty zrobili, jak wleciało. Nie no, Sifu jest zajebisty. Sifu to jest total banger.